Witajcie, witajcie! Mam nową czapeczkę z napisem Optimum. A to niechybnie oznacza, że maszyna tej właśnie marki pojawiła się u mnie w warsztacie. A jest nią wiertarko-frezarka Optimil MB4. Maszyna jest dość duża, ciężka. Większość elementów odlanych jest z żeliwa, przez co waga maszyny to jest około 300 kg. Wysokość to 140 cm, 145 chyba, co łącznie z moim stolikiem około 70 daje tutaj wysokość ponad 2 metry, przez co ledwo się tu mieści u mnie w warsztacie. Optimil MB4 jest klonem wcześniej już znanego projektu pod różnymi nazwami ZX45 czy 7045, także to nie jest nic nowego ta maszyna. Maszyna jest przeznaczona w zasadzie do małych warsztatów, do właśnie takich jak mój. Nie jest to maszyna przemysłowa w każdym bądź razie. Składa się z 3 podstawowych bloków, czyli z głowicy, z kolumny i z podstawy wraz ze stołem krzyżowym. Głowica o regulowanej wysokości zawiera napęd, czyli silnik, zawiera przekładnię mechaniczną oraz wysuwane wrzeciono. Zakres prędkości obrotowych jest tutaj dosyć szeroki, bo wynosi od 95 do 3200 obrotów. Umożliwia to pracę generalnie z różnymi materiałami, oprócz stali jako takiej, poprzez różnego rodzaju tworzywa, a nawet można pracować w drewnie. Te 3200 obrotów jest wcale nie mało i do obróbki drewna całkiem spokojnie wystarcza. Jako uchwyt tutaj narzędziowy zastosowano standardowy stożek Morsa MK4 wraz ze śrubą dociągową, którą tutaj po zdjęciu osłonki można wykręcić i to narzędzie wygodnie tutaj wybić, w razie czego gdyby jednak była potrzeba, można też dociągnąć. Głowica wyposażona jest w 6-biegową przekładnię, co przy dwubiegowym silniku daje 12 prędkości obrotowych. Oczywiście taka głowica mechaniczna czy przekładnia mechaniczna daje znacznie większy hałas niż przekładnia pasowa w podobnych konstrukcjach, ale za to mamy łatwe przełączanie tych biegów przy pomocy po prostu 2 gałek, które wystarczy przestawić i bieg jest przełączony. Oprócz tych gałek mamy tu jeszcze taki znaczek przypominający, że nie wolno tych prędkości przełączać podczas pracy, czyli dopiero po całkowitym zatrzymaniu się. Do wysuwania wrzeciona służy taki właśnie krzyżak trójramienny. Jest to wygodne. Zakres wysuwania wrzeciona to jest aż 120 cm. Jest to naprawdę dużo. Wcześniej pracowałem z maszynami, które miały 50 mm wysuwu tego wrzeciona, co jest często za mało. Przykładowo przy otworach 80 już trzeba to robić na 2 razy. Nigdy to równo nie wychodzi. Poza tym jest po prostu kłopot. Do precyzyjnego wysuwania mamy tu jeszcze dodatkowe pokrętło, czyli po zasprzęgleniu możemy sobie powolutku tutaj wysuwać nasze wrzeciono. Każdy obrót to jest 2 mm wysunięcia i po odpowiednim ustawieniu możemy zablokować tutaj odpowiednią dźwignią nasze wrzeciono i jest ono po prostu na stałe zablokowane. Całą głowicę można za pomocą korby też przesuwać w górę, w dół, co jeszcze dodatkowo może poszerzyć zakres pracy. Tutaj odległość między między stolikiem a narzędziem jest około 48 cm, co przy powiedzmy zastosowaniu uchwytu i jakiegoś prostego, krótkiego narzędzia daje możliwość umocowania tu czy obróbki obiektu o wysokości 40 cm.
no co jest dosyć dużo, jak myślę, chociaż nie jest to tak bardzo dużo jak przy normalnej wiertarce takiej kolumnowej. Głowica jest też pochylana, czyli oprócz tego, że możemy ją góra-dół przestawiać, możemy ją jeszcze pochylić, luzując tam odpowiednie śruby. To pochylanie jest według instrukcji plus minus 45 stopni, według jakiejś karty katalogowej plus minus 60, a w praktyce jest nawet plus minus 90. Przy czym instrukcja mówi, że jak po prostu za dużo się przechyli, to się może nastąpić wyciek oleju, co nie będzie przyjemnym doświadczeniem. Jak już jesteśmy przy oleju, to mamy tutaj jego taki wskaźnik, czyli mamy informację o tym, czy olej jest w naszej przekładni, czy jest go odpowiednio dużo. Po lewej stronie mamy wyłącznik główny urządzenia. Ma on tutaj specjalne otwory do zablokowania przy pomocy małej kłódki, co może być przydatne w przypadku jakichś prac konserwacyjnych, gdybyśmy nie chcieli, żeby ktoś nam tą maszynę uruchomił. Z przodu są 4 przyciski. Pierwszy od góry po włączeniu oznacza nam gotowość maszyny do pracy. Przy czym, żeby ta gotowość była i żeby tutaj światełko się zapaliło, musimy mieć zamkniętą osłonę. Gdy osłona jest otwarta, nie włączymy naszej maszyny. Następne 2 przyciski to jest standardowe włączenie w lewo, włączenie w prawo, no i przycisk standardowego stopu. Obok przycisk bezpieczeństwa grzybkowy i tu wyżej 2 przełączniki. Pierwszy z nich od trybu pracy. W tej pozycji, co tu jest teraz ustawione, to jest standardowy tryb pracy, czyli maszyna po włączeniu się kręci odpowiednio w lewo, w prawo. Natomiast po przełączeniu na drugą stronę mamy specjalny tryb pracy do gwintowania. Działa to w ten sposób, że przy włączeniu i rozpoczęciu maszyna nam się uruchamia. Przy dojściu do końca mamy zmianę kierunku obrotu i powrót i wyłączenie. Jest to typowy proces gwintowania. To oczywiście moment włączania, wyłączania możemy sobie regulować tutaj tym systemem ograniczenia głębokości. W ten sposób może być to mały zakres. Jeżeli mamy jakieś powtarzalne czynności, wiele otworów do nagwintowania, to może być wygodne. Oprócz tego mamy tu jeszcze ten większy przełącznik, to jest przełącznik prędkości obrotowej silnika. Silnik zastosowany dwubiegowy, 1,5 kW. Są też modele z silnikiem jednofazowym, bo ten jest akurat trójfazowy. Są modele z jednofazowym, ale wówczas mamy tylko jedną prędkość obrotową i wówczas maksymalna prędkość maszyny to jest 1600 obrotów. Oczywiście jeśli ktoś by chciał więcej, no to może sobie zawsze falownik zastosować i rozszerzać ten zakres. Przechodząc dalej, głowica naszej maszyny jest umieszczona na solidnej kolumnie żeliwnej w systemie tutaj przesuwu na jaskółczym ogonie. Całość ma wysokość regulowana śrubą. Śruba jest napędzana korbą poprzez taką przekładnię kątową, taką półślimakową. Śruba ma skok 3 mm, także każdy obrót korbą daje 3 mm przesunięcia. Na dole mamy do dyspozycji całkiem spory stolik krzyżowy. Ma on tutaj 80 cm w osi X i 240 w osi Y. Zakres ruchu około 430 w X i 195 tutaj w Y. Do poruszania stołem wykorzystane są śruby
trapezowe. Te śruby mają również skok 3 mm, czyli jeden obrót naszej korby powoduje przesunięcia 3 mm. Dodatkowo mamy tutaj podziałki, które ułatwiają pozycjonowanie. Luz, jaki jest na tej śrubie, to jest około 15 setek, jakieś 3 kreseczki. Wydaje mi się, że to jest dosyć standardowy luz i no, jest to akceptowalne generalnie. Dodatkowo tutaj w rogu mamy odpływ chłodziwa, czyli jeżeli byśmy mieli maszynę wyposażoną w system chłodzenia, wówczas tym właśnie otworem możemy tutaj sobie pomiędzy tych rowków teowych wyprowadzić. Rowki teowe 14 mm, 3 sztuki w odstępie 80 mm między nimi. Myślę, że to jest wystarczające dla takiej małej maszyny. Sama podstawa w środku no niezbyt jest taka użebrowana. Widać to właśnie teraz. Liczyłem, że będzie bardziej użebrowana, że będzie to wszystko sztywniejsze. No ale widać, producent uznał, że tyle wystarczy. Do eliminacji luzów tutaj są takie kliny, które można regulować też śrubami, także w razie gdyby tutaj nam się coś rozkiwało, to można to łatwo skorygować i wyeliminować. Wszystkie te osie X, Y, Z mają możliwość zablokowania takimi właśnie dociskami, czyli wówczas ten klin regulujący jest dociskany do tego jaskółczego ogona, powoduje blokadę przesunięcia w danej osi, co też oczywiście w wielu przypadkach może się przydać. Zapytacie pewnie, co z dokładnością. Do maszyny został dołączony protokół pomiarów wykonanych niby w fabryce, co cieszy. Są tu podane jakieś wartości, trudno mi się do tego tak bezpośrednio odnieść. Ja dokonałem tutaj 2 czy 3 pomiarów i nie ma tragedii. Na przykład bicie na wrzecionie mierzone na wierzchu tego uchwytu to jest na poziomie 1/100 albo nawet mniej, co uważam za wynik bardzo dobry. Równość tego stołu też mierzyłem, to jest około, to generalnie tu jest dobrze, tu na samym końcu chyba parę setek zaczyna podnosić, także wydaje mi się, że te wyniki tutaj nie są złe. Zobaczymy, co będzie dalej w praktyce. Może kiedyś jeszcze to bardziej pomierzę w zależności od jakichś potrzeb. No i podsumowując, dlaczego akurat wybrałem tą maszynę? No z kilku powodów. Po pierwsze, duży zakres opuszczania wrzeciona. To mi było potrzebne i bardzo, bardzo fajna sprawa. Duży zakres prędkości obrotowych od 95 do 3200 obrotów. No to jest dużo, nie da się ukryć. Całkiem spory ten stolik roboczy. Początkowo myślałem o zakupie wiertarki właśnie z dodatkiem stolika XY, no ale ostatecznie stanęło na tej maszynie. No i kolejną taką sprawą istotną, którą brałem pod uwagę, to w ostatecznym przymiarce to jest to, że ta maszyna ma łatwość jest podatna na modyfikację do CNC, czyli do możliwości sterowania czy przerobienia tych napędów do napędzanych elektrycznie. Na pierwszy ogień pójdzie ta nieszczęsna korba, bo przy takiej jednostkowej jakiejś produkcji, przy częstym zmianie konfiguracji maszyny i podnoszeniu, opuszczaniu głowicy jest to naprawdę dość niewygodne, także ta korba zostanie raczej zamieniona na jakiś silnik elektryczny. No i cóż, dziękuję za uwagę, to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.